Cześć, ja się nazywam Paweł Birecki, a to jest mój kanał, na którym omawiam tematy związane z planowaniem produkcji i zarządzaniem zapasami. Y, Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami pewnym przemyśleniem, które naszło mnie po obejrzeniu webinaru prowadzonego przez Zbyszka Sobkiewicza. Dla zainteresowanych zostawię link do webinaru w opisie filmu. Zbyszek porusza tam bardzo wiele interesujących tematów i zagadnień, ale to, co przykuło moją uwagę, to było to, co mówił na samym początku o tym, czym jest planowanie, czym według niego powinno być planowanie, czy jest planowanie. I według niego większość ludzi postrzega planowanie jako pewną formę przewidywania przyszłości, a następnie podejmowanie działań, dostosowywanie zasobów i tworzenie planów wokół tej wersji przyszłości, którą założyliśmy. Według Zbyszka powinno być to robione dużo szerzej, bo nie powinniśmy się skupiać tylko i wyłącznie na tej jednej wersji przyszłości, którą założyliśmy, tylko tworzyć scenariusze alternatywne. Mamy pewien swój główny, założony plan, który według nas jest najbardziej prawdopodobną wersją przyszłości tego, co się wydarzy, ale powinniśmy też tworzyć, ok, co jeżeli się wydarzy scenariusz pierwszy, co jeżeli się wydarzy scenariusz drugi, trzeci, czwarty czy piąty. I przećwiczenie, zaplanowanie, przemyślenie sobie tego, ok, co my zrobimy, jeżeli faktycznie ta rzeczywistość będzie inna od tego głównego planu i przygotowanie się pod to. Bo to, jak słusznie zostało zauważone, że przygotowanie tych alternatywnych planów, tych czy przemyślenie choćby alternatywnej wersji wydarzeń i to, co w razie pierwszego, drugiego, czwartego czy piątego scenariusza zrobimy, bardzo umacnia nas i bardzo umacnia organizację w kontekście tego, że jesteśmy dużo bardziej elastyczni, jeżeli chodzi o dostosowanie się do zmieniających się warunków. Jak wszyscy doskonale wiemy, no, plan to jest coś, co później wygląda zupełnie inaczej, tak? I tak właśnie z punktu widzenia planowania produkcji, bo z tym, z czym najczęściej się spotykałem, to jest to, że faktycznie jest stworzony ten jeden plan produkcji, później jest on ewentualnie dostosowywany do zmieniających się warunków, czy jak to się mówi, do rzeczywistości. A o ile efektywniej można by działać, jeżeli faktycznie już przy samym założeniu, przy samym tworzeniu planu zakładalibyśmy x różnych scenariuszy i przygotowywali się do tych różnych scenariuszy i dzielili się tymi scenariuszami z resztą organizacji, tak żeby oni też mogli, słuchajcie, to jest nasz plan, ale w sytuacji, jeżeli zdarzy się A, czy zdarzy się B, czy zdarzy się C, uruchamiamy scenariusz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I o ile sprawniej i efektywniej te wszystkie zmiany by następowały, nie potrzebowalibyśmy godzin, czy czasami w niektórych wypadkach dni na przygotowanie nowego scenariusza i nowego planu i później też dostosowanie całej organizacji do tego nowego planu, tylko działoby się to praktycznie natychmiastowo, tak? Oczywiście w zależności od specyfiki organizacji, nie? Ale jeżeli faktycznie, zakładamy ten nasz plan bazowy, w rzeczywistości wydarza się scenariusz A, B czy C, my wyciągamy po prostu gotowy scenariusz z szuflady i mówimy, słuchajcie, to teraz gramy według scenariusza czwartego, tak? I wszyscy wiedzą, o co chodzi i wszyscy od razu podejmują działania w oparciu o ten scenariusz. Co jeszcze też Zbyszek zauważył właśnie w kontekście planowania jako takiego, że takie działania dużo bardziej buduje bardzo ważne kompetencje w kontekście tego, że nawet jeżeli założyliśmy sobie 5 alternatywnych scenariuszy, ale wydarzy się coś innego, coś zupełnie innego, coś na co się nie przygotowaliśmy, sam fakt, że my przez cały czas właśnie myślimy w kategoriach właśnie tych alternatywnych scenariuszy i przygotowujemy je, uelastycznia nas tak, że mamy dużo sprawniej przyjdzie nam przygotowanie tego scenariusza szóstego, tak? Zwłaszcza
biorąc pod uwagę fakt, że nawet jeżeli zmieniamy, ok, mamy nasz scenariusz zerowy, i teraz mówimy, warunki zmieniły się tak, że musimy jakby przejść do scenariusza czwartego, to nie zmieniamy wszystkiego, tak? Musimy zmienić kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, czasem kilkaset czy więcej elementów, ale nie zmieniamy wszystkiego, bo bardzo rzadko bywa tak, że zmienia się dosłownie wszystko. Także też mając przygotowane te kilka dodatkowych scenariuszy, a wydarza się scenariusz szósty, to my jesteśmy w stanie, ok, to te rzeczy się nie zmieniły, więc zostajemy tutaj przy tym scenariuszu bazowym. Te rzeczy już przewidywaliśmy w scenariuszu drugim, więc weźmiemy sobie je ze scenariusza drugiego, te ze scenariusza czwartego i zostaje nam jakaś już dużo mniejsza i dużo bardziej ograniczona ilość rzeczy, które musimy faktycznie zaplanować na nowo. Moim zdaniem, jeżeli to faktycznie byłby nawyk i standardowa praktyka, że i myślenie w tych kategoriach scenariuszy alternatywnych, planowanie produkcji, planiści, działy planowania produkcji, sama produkcja i firmy produkcyjne byłyby w stanie się dużo lepiej dostosować do zmian. I tutaj nie mówimy o kryzysach, nie mówię tylko o kryzysach czy o jakichś istotnych zmianach, ale też do bieżącego reagowania na zmiany, które dzieją się na co dzień, każdego tygodnia, każdego miesiąca i my na te zmiany reagujemy. O ile sprawniejsze i efektywniejsze organizacje mogłyby być, jeżeli taki nawyk byłby standardem. Bardzo ciekawi mnie, co Wy na ten temat sądzicie. Dajcie znać w komentarzach, dajcie znać w prywatnych wiadomościach. Jak zawsze zachęcam do śledzenia tego, co robię, czy tutaj na YouTubie, czy na mojej stronie pawełbirecki.com i na blogu, który tam prowadzę. No jak zawsze gorąca prośba o to, że dawajcie znać, ok, co mógłbym jeszcze poprawić, jak Wam się to podoba, jakie treści czy tematy chcielibyście tutaj zobaczyć, tak żebym mógł to robić w sposób lepszy i bardziej wartościowy dla Was. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Cześć.